Lekcja 1. Paryskie rozkosze. Odwiedzając wieżę w Luwrze, nie zapomnij spróbować dań kuchni francuskiej. Absolutnie. Słyszałem, że jedzenie tam jest absolutnie zachwycające. Tak, delektowanie się posiłkiem w tak historycznym otoczeniu czyni go jeszcze bardziej wyjątkowym. Nie mogę się doczekać, aż będę mógł delektować się autentycznymi potrawami, takimi jak rogaliki i escargoty. Dokładnie. Wszystko polega na doświadczaniu kultury poprzez jedzenie. A atmosfera w Paryżu dodaje ogólnego wrażenia kulinarnego. Tak, zróbmy listę dań, których koniecznie musimy spróbować podczas naszej podróży. Świetny pomysł. Jestem pewien, że będzie to kulinarna przygoda, która warto zapamiętać. Już nie mogę się doczekać, aż skosztuję wszystkich smaków Francji. Lekcja 2. Tradycja wymiany prezentów. Słyszałem o wspaniałej tradycji, w ramach której ludzie swobodnie wymieniają się prezentami. To brzmi jak zabawna tradycja. To musi sprawiać mnóstwo radości wszystkim zaangażowanym. Tak, tworzy ducha hojności i wspólnoty. Podoba mi się sposób, w jaki zachęca ludzi do myślenia o tym, co może sprawiać przyjemność innym. Dokładnie. To piękny sposób na wzmocnienie więzi i dzielenie się szczęściem. Ponadto pozwala na otrzymanie różnorodnych, unikalnych prezentów, które odzwierciedlają osobiste przemyślenia. Tak, a radość dawania jest tak samo satysfakcjonująca jak otrzymywanie. Jestem jak najbardziej za uczestnictwem w takich podnoszących na duchu tradycjach. Zaplanujmy wkrótce rozpoczęcie własnej wersji tej wymiany prezentów. Lekcja 3. Weekendowe refleksje. Dzień dobry. Jak minął weekend? To było wspaniale. Odpocząłem w domu i nadrobiłem zaległości w czytaniu. To brzmi cudownie. Jaką książkę przeczytałeś? Czytałam powieść kryminalna, która trzymała mnie w napięciu. Uwielbiam dobre kryminały. Odkrywanie różnych rzeczy jest zawsze ekscytujące. Tak, to doskonały sposób na odpoczynek po pracowitym tygodniu. Swój czas spędziłem pracując nad kilkoma projektami, ale też mi się to podobało. To świetnie. Równowaga między pracą a odpoczynkiem jest niezwykle ważna. Absolutnie. Jestem gotowy, aby stawić czoła nadchodzącemu tydzienowi z nową energią. Lekcja 4. Połączenia wirtualne. Ostatnio dość często korzystamy z wideokonferencji i aplikacji do przesyłania wiadomości. Tak, to niesamowite, jak technologia utrzymuje nas w kontakcie nawet na odległość. Ja wiem, dzięki temu możemy bezproblemowo współpracować i komunikować się. Dokładnie. Stało się istotna część naszych codziennych zajęć. Doceniam to, jak pozwala nam utrzymywać relacje pomimo odległości. Ja też. Bardzo ważne jest utrzymywanie kontaktu z przyjaciółmi i rodziną. Zastanawiam się, w jakim stopniu w przyszłości będziemy polegać na tych narzędziach. Myślenie o tym jest fascynujące. Technologia prawdopodobnie będzie się rozwijać. Przyjmijmy zmiany i wykorzystajmy maksymalnie nasze wirtualne połączenia. Lekcja 5. Tętniące życiem miasto. Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak doświadczyć tętniącego życiem miasta w Japonii? Absolutnie. Energia i kultura, jakie tam panują, są niesamowicie atrakcyjne. Możesz zwiedzić Paryż we Francji lub Tokio w Japonii. Oba mają swój niepowtarzalny urok. To prawda.
Każde miasto oferuje inne spojrzenie na życie w mieście. Dokładnie. W Japonii fascynujące jest połączenie tradycji i nowoczesności. A w Paryżu sztuce i kuchni po prostu nie można się oprzeć. Bardzo chciałbym spróbować ulicznego jedzenia w obu miejscach. Często jest to najlepsza część. Ja też. Doświadczanie lokalnych smaków naprawdę zanurza cię w kulturze. Zaplanujmy wkrótce wycieczkę. Odkrywanie tych miast brzmi jak przygoda. Lekcja 6. Technologia gier. To imponujące. Słyszałem też, że mają szybsze procesory zapewniające płynną grę. Tak, posiadanie wydajnego procesora naprawdę poprawia wrażenia z gry. Robi to ogromną różnicę w wydajności, szczególnie w grach wymagających dużej akcji. Dokładnie. Nikt nie chce zmagać się z lagami w trakcie gry. Zgadzam się. Grafika jest również znacznie lepsza w przypadku szybszych procesorów. Tak, żywe kolory i ostre szczegóły naprawdę sprawiają, że rozgrywka jest wciągająca. Myślę, że to niesamowite, jak technologia stale ewoluuje w grach. Absolutnie. Otwiera nowe możliwości zarówno dla twórców gier, jak i graczy. Nie mogę się doczekać, aby zobaczyć, jakie innowacyjne funkcje pojawią się w przyszłości. Lekcja 7. Zalecenia dotyczące owoców morza. Uwielbiam owoce morza. Gdzie w okolicy polecasz to wypróbować? Przy porcie znajduje się przytulna restauracja serwująca owoce morza, która myślę, że ci się spodoba. To brzmi idealnie. Widok musi być niesamowity, kiedy tam jesz. Tak, codziennie Maja spiezę ryby, co robi dużą różnicę. Nie mogę się oprzeć dobremu talerzowi owoców morza, zwłaszcza z odrobiną masła trzosnkowego. Absolutnie. Jeśli lubisz ryby, koniecznie musisz spróbować ich grillowanego lososia. Robię się głodny na samą myśl. Chodźmy tam wkrótce. Zdecydowanie. To będzie wspaniale przeżycie kulinarne, którego nie zapomnimy. Nie mogę się doczekać, aż będę mogła delektować się tymi wszystkimi pysznymi smakami. Lekcja 8. Codzienna rutyna. Odkąd zacząłem nowy program, zdecydowanie czuję się silniejszy i mam więcej energii przez cały dzień. To fantastyczne. Konsekwentna rutyna może naprawdę poprawić twoje ogólne samopoczucie. Tak, to niesamowite, jak regularne ćwiczenia i zdrowe odżywianie robią taką różnicę. Zgadzam się. Dodatkowo pomaga poprawić nastrój i jasność umysłu. Dokładnie. Uważam, że jestem bardziej skupiony na zadaniach i mniej zmęczony. Inspirujące jest słuchanie. Jakiego rodzaju zajęcia włączasz do swojej rutyny? Łączę cardio z treningiem siłowym. Sprawia, że wszystko jest interesujące i zrównoważone. To solidne podejście. Chętnie kiedyś dołączę do was na treningu. Absolutnie. Praca z przyjacielem sprawia, że jest ona jeszcze przyjemniejsza. Lekcja 9. Talent humorystyczny. Słyszałem, że Gilbert miał szczególny talent do wierszy humorystycznych. Uwielbiał kalambury. To prawda. Jego bystry dowcip zawsze wywoływał śmiech otaczających go osób. To imponujące, jak potrafił zamienić proste zdanie w coś zabawnego. Tak, humor naprawdę może poprawić nastrój i polaczyć ludzi. Podziwiam,
Ludzi, którzy potrafią dostrzec zabawną stronę życia i dzielić się nią z innymi. Absolutnie. Dzięki temu interakcja staje się przyjemniejsza i zapada w pamięć. Bardzo chciałbym usłyszeć niektóre z jego najlepszych kalamburów. Muszą być zabawne. Zalozę się, zę tak. Dobra gra słów może rozjasnić każdy dzień. Miejmy oko na więcej jego prac. Brzmi zachwycająco. Lekcja 10. Plany negocjacyjne. Jeśli oferują mniej niż oczekiwano, czy masz plan? Tak, rozważę wynegocjowanie innych aspektów umowy. To mądre. Czasami elastyczność może prowadzić do lepszego ogólnego porozumienia. Dokładnie. Przed podjęciem decyzji ważne jest rozważenie wszystkich opcji. Podziwiam Twoje podejście. Negocjacje wymagają zarówno zaufania, jak i strategii. Dziękuję. Uważam, że ważne jest, aby bronić tego, na co zasługujesz. Absolutnie. Jasna komunikacja często może prowadzić do sytuacji, w której wygrywają obie strony. Będę o tym pamiętać, przygotowując się do nadchodzących dyskusji. Powodzenia! Jestem pewien, że poradzisz sobie z tym pomyślnie. Lekcja 11. Kandydaci w wyborach. Gdy zbliżały się wybory, pojawił się kandydat, który cieszył się dużym zainteresowaniem. Flooding. Czołowi republikanie martwili się, kogo poprzeć w prawyborach. To prawda. Często muszę wspierać kandydata, który może zjednoczyć partię. Dokładnie. Znalezienie osoby o szerokim zasięgu może być wyzwaniem. Zwłaszcza w podzielonym klimacie politycznym ważne jest, aby dokonać mądrego wyboru. Loading. Flooding. Bądźmy na bieżąco informowani o kandydatach i ich platformach. Lekcja 12. Nieszczęścia związane z pogodą. Dzisiaj jest bardzo wiecznie. Naprawdę zawiewa dookoła śnieg. Ja wiem, utrudnia to widzenie z bardzo daleka, prawda? Tak, widoczność jest teraz naprawdę słaba. Czy myślisz, że powinniśmy poczekać przed wyjazdem? To może być dobry pomysł. Bezpieczeństwo jest najważniejsze. Poza tym wygodnie jest zostać w domu i napić się ciepłego napoju. Absolutnie. Filiżanka gorącego kakao brzmi teraz idealnie. Zamiast męczyć się z pogoda, cieszmy się stad widokami. Świetny plan. Zawsze możemy wyjść, gdy wiatr się uspokoi. Lekcja 13. Odpoczynek na łonie natury. Po długim tygodniu cieszę się, że mogę odpocząć i podziwiać piękne krajobrazy. To brzmi cudownie. Natura ma sposób na odświeżenie umysłu i ducha. Dokładnie. Ten weekend planuję wybrać się na pieszą wycieczkę, żeby zaczerpnąć świeżego powietrza. Świetny pomysł. Przebywanie na świeżym powietrzu naprawdę potrafi poprawić nastrój. Tak, a widoki z góry zawsze wynagradziają wysiłek. Chętnie do ciebie dolaczę. Wspólny spacer sprawia, że będzie jeszcze przyjemniej. Absolutnie. Zaplanujmy to i zróbmy z tego dzień. Nie mogę się doczekać. Będzie to idealna odskocznia w naturę. Z pewnością.
Po drodze stworzymy wspaniałe wspomnienia. Lekcja 14. Znaczenie ćwiczeń. Ciężką pracę, którą kiedyś wykonywali ludzie, obecnie zastąpiły maszyny. Tak, ale mimo to aktywność fizyczna jest nadal niezbędna dla zachowania zdrowia. Absolutnie. Podczas gdy maszyny wykonują całą ciężką pracę, my musimy utrzymywać nasze ciała w aktywności. Dokładnie. Regularne ćwiczenia mogą zapobiec wielu problemom zdrowotnym i poprawić nasz nastrój. Zgadzam się. To fascynujące, jak aktywność fizyczna może poprawić nasze ogólne samopoczucie. Tak, może to być również świetny sposób na złagodzenie stresu po długim dniu. Z pewnością kluczem jest znalezienie sposobów na włączenie ruchu do naszego codziennego życia. Zaangażujmy się razem w regularne ćwiczenia. To może być świetna zabawa. To brzmi jak plan. Wspólnie możemy motywować się nawzajem do aktywności. Lekcja 15. Odkrywanie szlaku. W pobliskim parku znajduje się ładny szlak, który powinniśmy sprawdzić. To brzmi wspaniale. O której godzinie powinniśmy się spotkać, żeby tam pojechać? Może spotkamy się o 10:00? To da nam mnóstwo czasu na zwiedzanie. Doskonale. Nie mogę się doczekać, żeby cieszyć się świeżym powietrzem i przyrodą. Ja też. To świetny sposób na relaks i chwilową ucieczkę od miasta. Dokładnie. Poza tym spacer po szlaku jest dobra forma ćwiczeń. Tak, to doskonała okazja, aby nadrobić zaległości i porozmawiać. Nie mogę się doczekać. Nie zapomnijmy zabrać ze sobą wody i przekąsek. Świetny pomysł. Nawodnienie organizmu jest ważne, gdy jesteśmy poza domem. Lekcja 16. Planowanie podróży. Jeśli planujesz podróż, sugeruję dokładne zaplanowanie trasy. To mądre posunięcie. Niezbędne jest sprawdzenie krajów, które chcesz odwiedzić. Tak, znajomość kultury i atrakcji może poprawić Twoje wrażenia. Absolutnie. Pomocna jest lista miejsc i atrakcji, które trzeba zobaczyć. Zgadzam się. Pozwala także efektywnie zarządzać czasem w podróży. Ponadto może uchronić Cię przed stresem i zamieszaniem w ostatniej chwili. Dokładnie. Dobrze przemyślany plan gwarantuje płynniejszą podróż. Wsiadźmy razem i zaplanujmy fantastyczną trasę podróży. To brzmi jak fajny projekt. Jestem podekscytowany odkrywaniem nowych miejsc. Lekcja 17. Długie spacery. Popuściłem Winston wczesnym rankiem i przeszedłem 30 km do okolicy. Wow, to niezła wyprawa. Jak Ci minął spacer? To było trudne, ale satysfakcjonujące. Sceneria wynagradzała ten wysiłek. Mogę sobie wyobrazić, przejście takiego dystansu musiało dać Ci czas na refleksję. Zdecydowanie. Cieszyłem się spokojem i ciszą wczesnego poranka. To brzmi cudownie. Czy napotkałeś po drodze jakieś ciekawe zabytki? Tak, widziałem piękne krajobrazy i spotkałem kilku przyjaznych mieszkańców. To fantastyczne. To brzmi jak idealny sposób na spędzenie dnia.
Niedługo będę musiał to zrobić ponownie, może następnym razem w jakimś towarzystwie. Lekcja 18. Przejrzyj opinię. Wyślę ci go do sprawdzenia przed następnym spotkaniem. Brzmi dobrze. Przekażę swoje uwagi i sugestie. Doceniam to. Konstruktywna krytyka zawsze pomaga w udoskonaleniu. Absolutnie. Ważne jest, aby dopracować pomysły przed ich sfinalizowaniem. Chcę mieć pewność, że wszystko jest zgodne z naszymi celami i zadaniami. To świetne podejście. Współpraca prowadzi do lepszych wyników. Tak i z niecierpliwością czekam na Twoją opinię na ten temat. Nie mogę się doczekać, aby zobaczyć, jak możemy wspólnie ulepszyć ten projekt. Zachowajmy otwartą komunikację w miarę postępów. Lekcja 19. Pozytywna kultura zespołowa. Nie zapominajmy też o wspieraniu pozytywnej i włączającej kultury zespołowej. Absolutnie. Jest to niezbędne do budowania silnych relacji w zespole. Tak, wspierające środowisko zachęca wszystkich do dawania z siebie wszystkiego. Dokładnie. Kiedy ludzie czują się doceniani, są bardziej zmotywowani do współpracy. Wierzę, że zajęcia integracyjne mogą wzmocnić te więzi. To świetny pomysł. Zabawne zajęcia mogą przełamać bariery. Tak, i pomagają tworzyć trwałe wspomnienia wśród członków zespołu. Przeprowadźmy burzę mózgów na temat zajęć, które sprawia każdemu przyjemność. Nie mogę się doczekać, jak te wysiłki mogą zmienić dynamikę naszego zespołu. Lekcja 20. Przyjemność na świeżym powietrzu. Absolutnie. Co więcej, przebywając w pomieszczeniu, nie musimy martwić się insektami ani pogodą. To prawda. Milo jest mieć kontrolowane środowisko dla naszych działań. Tak, i pozwala nam skupić się na zabawie bez rozpraszania uwagi. Dokładnie. Możemy zaplanować dla zespołu ciekawe gry lub warsztaty. Uwielbiam ten pomysł. Dzięki temu wszyscy będą zaangażowani i zmotywowani. Co więcej, zajęcia w domu mogą być równie przyjemne jak te na świeżym powietrzu. Absolutnie. Kreatywność może zamienić każdą przestrzeń w strefę zabawy. Już wkrótce zacznijmy planować te działania. Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, jak wszyscy zareagują na nasze pomysły. Lekcja 21. Rybołówstwo przybrzeżne. Ponieważ latarnia morska jest najbardziej rzucającą się w oczy budowlą, sceneria zapiera dech w piersiach. To naprawdę jest. Ponadto w okolicy lowi się szeroka gama ryb, w tym lososia. To fantastyczne! To musi być popularne miejsce dla miłośników wędkarstwa. Absolutnie. Wiele osób odwiedza to miejsce tylko po to, aby doświadczyć wspaniałych możliwości polowowych. Widzicie dlaczego? To idealne połączenie aktywności i piękny widok. Tak, a lokalne restauracje muszą serwować świeże ryby złowione tego dnia. Zdecydowanie! Jedzenie świeżych owoców, morza i podziwianie widoku na ocean brzmi zachwycająco. Bardzo chciałbym tam kiedyś pojechać i spróbować swoich sił w łowieniu ryb. Zaplanujmy podróż, byłby to świetny sposób na wspólne cieszenie się przyrodą. Lekcja 22. Przygody życia w mieście. Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak doświadczyć tętniącego życia miasta w Japonii? Absolutnie.
Energia i kultura są niesamowicie atrakcyjne. Możesz zwiedzić Paryż we Francji lub Tokio w Japonii. Oba są niesamowitymi miejscami docelowymi. To prawda. Każde miasto oferuje unikalne spojrzenie na życie miejskie i kulturę. Dokładnie. W Japonii fascynujące jest połączenie tradycji i nowoczesności. A w Paryżu scena artystyczna i kulinarne przysmaki są po prostu nie do odparcia. Bardzo chciałbym spróbować ulicznego jedzenia w obu miejscach. Często odzwierciedla lokalną kulturę. Ja też. Doświadczanie lokalnych smaków naprawdę poprawia wrażenia z podróży. Zaplanujmy wkrótce wycieczkę do jednego z tych miast. To brzmi jak przygoda. Lekcja 23. Ulepszania gier. To imponujące. Słyszałem też, że mają szybsze procesory zapewniające płynną grę. Tak, posiadanie wydajnego procesora naprawdę poprawia wrażenia z gry. Robi to ogromną różnicę w wydajności, szczególnie w grach wymagających dużej akcji. Dokładnie. Nikt nie chce zmagać się z lagami podczas intensywnej sesji grania. Grafika jest również znacznie lepsza w przypadku szybszych procesorów. Tak, żywe kolory i ostre szczegóły naprawdę wciągają cię w rozgrywkę. Myślę, że to niesamowite, jak technologia stale ewoluuje w grach. Absolutnie. Otwiera nowe możliwości zarówno dla programistów, jak i graczy. Nie mogę się doczekać, aż zobaczę, jakie innowacyjne funkcje pojawią się w świecie gier. Lekcja 24. Przysmaki z owoców morza. Uwielbiam owoce morza. Gdzie w okolicy polecasz to wypróbować? Przy nabrzeżu znajduje się przytulna restauracja serwująca owoce morza, która myślę, że ci się spodoba. To brzmi idealnie. Widok musi być niesamowity, kiedy tam jesz. Tak, i codziennie maja spiezę polowy, co robi dużą różnicę. Nie mogę się oprzeć dobremu talerzowi owoców morza, zwłaszcza z odrobiną masła czosnkowego. Absolutnie. Jeśli lubisz ryby, koniecznie musisz spróbować ich grillowanego lososia. Robię się głodny na samą myśl. Chodźmy tam wkrótce. Zdecydowanie. To będzie wspaniale przeżycie kulinarne, którego nie zapomnimy. Nie mogę się doczekać, aż będę mogła delektować się tymi wszystkimi pysznymi smakami. Lekcja 25. Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej. Czuję się trochę zdenerwowany w związku ze zbliżającą się rozmową kwalifikacyjną. To zupełnie normalne, że tak się czujesz. Dla jakiej firmy to jest? To firma technologiczna, którą podziwiam od jakiegoś czasu. To ekscytujące. Czy wiesz, jakie pytania mogę zadać? Przeanalizowałem najczęściej zadawane pytania podczas rozmów kwalifikacyjnych, więc czuję się przygotowany. Świetnie. Czy przygotowałeś także pytania, które możesz im zadać? Tak, uważam, że okazywanie zainteresowania firmą jest ważne. Absolutnie. Pokazuję, że naprawdę interesuje cię ta rola. Ćwiczę też swoje odpowiedzi z przyjacielem, aby uzyskać jego opinię. Lekcja 26. Noc pizzy. To był długi tydzień, zostańmy dziś przy pizzy. Pizza brzmi idealnie. Czy powinienem zadzwonić, aby złożyć zamówienie? Tak, proszę. Jakie dodatki chcesz tym razem? Ja mam ochotę na klasyczne pepperoni, a ty?
Mógłbym wybrać opcję wegetariańską. Uwielbiam świeżość. Dobry wybór. Mieszanie zawsze jest zabawne. Czy chcesz dodać kawałek chleba czosnkowego? Zdecydowanie. Dzięki temu posiłek będzie jeszcze smaczniejszy. Pozwolę ci złożyć zamówienie, a ja nakryję do stołu. Lekcja 27. Rozszerzanie produktów. Myślałem o naszej linii produktów. Powinniśmy to rozwinąć. To dobry pomysł. Pomogłoby to przyciągnąć więcej klientów. Dokładnie. Jakie nowe produkty Twoim zdaniem powinniśmy wprowadzić? A może coś ekologicznego? To teraz bardzo popularne. Uwielbiam ten pomysł. Jest to zgodne z naszym zaangażowaniem w zrównoważony rozwój. Dodatkowo pokazuje, że dbamy o środowisko. Absolutnie. Moglibyśmy promować to jako odpowiedzialny wybór. I to wyróżniłoby nas na tle konkurencji. Przeanalizujmy więcej pomysłów i stwórzmy propozycje. Lekcja 28. Zdrowie ma znaczenie. W obliczu tego wszystkiego, co się dzieje, niezwykle ważne jest, aby dbać o swoje zdrowie. Całkowicie się zgadzam. Ważne jest zarówno zdrowie fizyczne, jak i psychiczne. Jakie są według Ciebie sposoby na zachowanie zdrowia w tych czasach? Regularne ćwiczenia i zbilansowana dieta mogą mieć duże znaczenie. Absolutnie. Poza tym istotna jest także odpowiednia ilość snu. Tak, i my też powinniśmy znaleźć czas na relaks i odpoczynek. Zdecydowanie. Zdrowie psychiczne jest tak samo ważne jak zdrowie fizyczne. Moglibyśmy nawet wspólnie rozpocząć program odnowy biologicznej. To brzmi fantastycznie. Zaplanujmy wzajemne wsparcie. Lekcja 29. Wyzwania komunikacyjne. Poznałem kogoś z innego kraju i to było fascynujące. To brzmi interesująco. Jak przebiegła rozmowa? Odpowiadał na nasze pytania po angielsku, nawet jeśli trochę się zmagał. To imponujące. To wspaniale. Zapróbował nawiązać kontakt. Tak, pokazało to jego chęć nawiązania kontaktu z nami. Bariery językowe mogą być trudne, ale można je pokonać. Absolutnie. Wszystko zależy od cierpliwości i zrozumienia. To wspaniały sposób na wzajemne poznawanie kultur. Zdecydowanie. Uwielbiam słuchać historii z różnych środowisk. Lekcja 30. Nadzieja polityczna. W dzisiejszych czasach ważne jest, aby politycy budzili nadzieję. Absolutnie. Ludzie muszą patrzeć optymistycznie w przyszłość. To prawda, bez nadziei trudno wierzyć w postęp. Tak, przywódcy powinni skupiać się na jednoczeniu ludzi dla wspólnych celów. Zdecydowanie. Współpraca może prowadzić do pozytywnych zmian. A przejrzystość komunikacji może budować zaufanie obywateli. Dokładnie. Potrzebujemy przywódców, którzy naprawdę słuchają ludzi. Jest to niezbędne, aby zapewnić każdemu lepsza przyszłość. Mam nadzieję, że coraz więcej polityków uzna wagę swojej roli. Lekcja 31. Plany spotkań. Myślę, że mamy wiele ważnych pytań do omówienia w związku z projektem.
Doskonale. Umówmy się na spotkanie na początek przyszłego tygodnia, żebyśmy mogli omówić wszystko. Jak brzmi poniedziałek? Po południu mogę być wolny. Poniedziałek mi odpowiada, ale wolę poranek, jeśli to możliwe. Jasne, powiedźmy w takim razie o 10:00. Daje nam to mnóstwo czasu na omówienie szczegółów. Świetnie. Przygotuję harmonogram tak, abyśmy nie przeoczyli niczego ważnego. To brzmi jak solidny plan. Doceniam Twoją organizację. To naprawdę pomaga zespołowi. Dziękuję. Wierzę, że dobrze zorganizowane spotkanie prowadzi do lepszych rezultatów. Absolutnie. Chętnie odpowiem na wszystkie nurtujące nas wspólnie pytania. Lekcja 32. Jedność w różnorodności. Niezwykle istotne jest, abyśmy reprezentowali wszystkie głosy w naszej społeczności, w tym opozycję związkową i liberałów. Tak, jedność jest niezbędna dla postępu naszego narodu i musimy współpracować. Jak Twoim zdaniem możemy wspierać lepszą współpracę między różnymi grupami? Wierzę, że otwarty dialog i wspólne cele mogą pomóc w pokonaniu różnic między nami. To świetny punkt. Być może zorganizowanie forów społecznościowych mogłoby ułatwić te dyskusje. Dokładnie. Pozwoliłoby to każdemu wyrazić swoje poglądy i poczuć się wysłuchanym. Zgadzam się i mogłoby to również prowadzić do innowacyjnych rozwiązań wspólnych problemów, przed którymi stoimy. Tak, a pokazując nasza jedność, możemy zainspirować innych do przyłączenia się do ruchu na rzecz zmian. Razem możemy naprawdę reprezentować siłę i różnorodność naszego narodu. Lekcja 33. Marzenia o ogrodze. Jestem bardzo podekscytowany Twoim projektem ogrodu. To będzie niesamowite widzieć, jak się rozwija. Dziękuję. Planowałam to od miesięcy i nie mogę się doczekać, aż zakwitną kwiaty. Czy już zdecydowałeś, jakie rośliny zamieścisz w swoim ogrodze? Tak, myślę o rozpoczęciu od żywych słoneczników i kilku ziół, takich jak bazylia i mieta. To brzmi fantastycznie. Słoneczniki są takie wesołe, a świeże zioła świetnie sprawdzą się w kuchni. Dokładnie. Dodatkowo chcę stworzyć spokojną przestrzeń, w której będę mógł odpocząć i cieszyć się przyrodą. Zdecydowanie powinieneś uwzględnić ławkę lub małą część wypoczynkową. Jest idealny do odprężenia. Świetny pomysł. Już wyobrażam sobie siebie popijająca herbatę w otoczeniu pięknych kwiatów. Nie mogę się doczekać, aż Twój ogród będzie się rozwijał i będę słyszeć o wszystkich Twoich ogrodniczych przygodach. Lekcja 34. Tajemnica rozbitego pucharu. Nie uwierzysz, co wydarzyło się wcześniej. Znalazłem w kuchni potłuczoną filiżankę. O nie, czy to był twój ulubiony? Jak to się stało? Nie moje. Mój brat twierdził, że tego nie zrobił, a siostra upierała się, że to nie jej wina. To brzmi jak klasyczny przypadek winy. To odpowiedzialec. Powiedziałem, że to ja go znalazłem, ale naprawdę nie miałem pojęcia, jak się zepsuł. Zawsze jest trudno, gdy wszyscy twierdzą, że są niewinni. Rozwiązałeś to? Jeszcze nie. Zastanawiam się nad wszczęciem małego śledztwa, żeby odkryć prawdę. To może być świetna zabawa. Być może przy okazji odkryjesz ukryty rodzinny sekret. Kto wie,
ale przynajmniej wniesie trochę emocji do naszego dnia.